Historia ukraińskiej mafii w Polsce nie zaczęła się wraz z falą uchodźców i wojną. Już przed rokiem 2022 jej wpływy były widoczne tam, gdzie granica polsko-ukraińska wyznaczała szlak dla handlarzy, przemytników i południowo-słowiańskich grup przestępczych. Wówczas mafijne struktury z Kijowa, Odessy, Lwowa czy Charkowa przenikały do polskiego podziemia, zajmowały się przemytem ludzi, samochodów oraz kradzieżami i fałszowaniem dokumentów. Ich obecność była dyskretna, działania zakamuflowane, a kontakty sięgały nie tylko polskich gangsterów, ale także postsowieckiej elity tzw. worów w zakonie. Już wtedy mafie ukraińskie tworzyły własne szlaki przerzutowe przez Podkarpacie i Lubelszczyznę. Wypierali słabsze lokalne grupy nie tylko brutalnością, ale technologią, kanały komunikacji, systemy szyfrowanych płatności, fałszowanie paszportów oraz produkcja narkotyków. Niejeden polski drobny przestępca musiał płacić haracz lub zejść z rynku po negocjacjach w lesie. Mówiło się o cyklicznych napadach na domy przedsiębiorców, windykacjach, groźbach śmierci, pobiciach konfidentów. Ich marki szybko rosły w półświadku. Wszystko zmieniło się po lutym 2022 roku, gdy wojna w Ukrainie na dobre otworzyła granice. Do Polski napłynęły setki tysięcy ludzi, a w tłumie nie tylko uchodźcy, lecz także mafijni gracze. Stare struktury połączyły się z nową falą, powstały hybrydowe gangi, gdzie Ukraińcy, Polacy, Gruzini czy Czeczeni pracowali w jednej sieci. Z każdym miesiącem służby odnotowywały coraz więcej przestępstw, brutalne napady rabunkowe, wymuszenia, przemyt ludzi, fałszerstwa dokumentów czy narkotyki na masową skalę. Najbardziej głośne są przypadki porwań dla okupu, jak historia z czerwca 2025 roku, gdy ukraiński gang uprowadził w Polsce 2 obywateli Etiopii. Ofiary były zamknięte, bite, pozbawione ubrań. Porywacze żądali okupu w kryptowalutach, grozili sprzedażą organów i wysyłali zdjęcia torturowanych mężczyzn rodzinie. W akcjach CBŚP i policji zatrzymano podejrzanych, ujawniono nowoczesne metody działania przestępców. Komunikacja zaszyfrowana, transfer pieniędzy przez sieci blockchain, ślady w sieci dark web. Takie akcje, jak podkreśla policja, są coraz trudniejsze. Mafia sięga po technologię, której nie kontrolują już tylko lokalne służby. Ukraińskie gangi przejęły też sporą część rynku narkotykowego. Służby rozbiły fabrykę metamfetaminy ulokowaną w obwodzie zaporowskim. Produkcja szła na Ukrainę i do Polski, a w krajowych klubach narkotyki sprzedawali lokalni dilerzy, oczywiście za haracz. Oporni byli bici i zastraszani. Podobnie wygląda proceder przemytu leków, fałszowanych medykamentów, nielegalnych dokumentów. Większość kanałów prowadzi przez Ukrainę, a zamówienia koordynuje się na zamkniętych grupach komunikatorów. Handel ludźmi i prostytucja? Policja regularnie rozbija gangi, w których kobiety z Ukrainy i Białorusi trafiają do nielegalnych agencji towarzyskich w Warszawie czy Trójmieście. Pracują pod przymusem, pilnowane przez opiekunów. Służby w 2025 roku zatrzymały kilkanaście osób, a zyski mafii szły w miliony złotych. W obszarze fałszowania dokumentów powstał cały rynek na zamówienie. Kanały internetowe, komunikatory, gdzie każdy mógł kupić nowe prawo jazdy, dowód osobisty lub zaświadczenie pobytowe. CBŚP wraz z Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziły skoordynowane akcje. Zatrzymano dziesiątki osób i skonfiskowano setki fałszywek. Ta działalność kwitła nie tylko w Polsce. Ukraińskie gangi obsługują też rynek zachodni. Czechy, Niemcy, Słowacja. Ale mafia ukraińska nie działa tylko za granicą. Na Ukrainie jej struktura jest potężna. Od lat banda Wory w zakonie kontroluje przemyt broni, osób, drogocennych kruszców, zwłaszcza bursztynu.
a także skomplikowane operacje cyberprzestępców. Po wybuchu wojny część mafii dosłownie poszła na front, produkując broń lub organizując przemyt do Europy. Ale duża grupa pozostała aktywna, nadal współpracując z rosyjskim podziemiem. Szlaki przemytnicze nie zostały przerwane, lecz przebudowane. Mafia czerpie gigantyczne zyski z chaosu wojny, a Ukraina stała się jednym z kluczowych hubów w handlu bronią, narkotykami i ludźmi. Eksperci Europolu i polskiej policji podkreślają, że ukraińska mafia nie jest organizacją monolityczną. Część członków, zwłaszcza po 2022 roku, stała się patriotami, walcząc po stronie Ukrainy, ale wielu nadal działa dla zysku, czasem współpracując z Rosją, czasem z Zachodem. To świat kalkulacji. Tam nie ma lojalności narodowej, a jedynie interes. Na polskim rynku ukraińska mafia ma 3 podstawowe obszary: szybki zysk, czyli kradzieże, przemyt, fałszerstwa dokumentów, produkcja i transfer narkotyków oraz przemoc, wymuszenia i porządki terytorialne. Spotkasz ich w nocnych klubach Warszawy, na parkingach Poznania, podczas policyjnych akcji na Podkarpaciu. Są bezwzględni i szalenie trudni do rozpracowania. Opierają się technologii, mają kontakty od Odessy po Berlin i Przemyśl. Współpracują z Polakami, Gruzinami, Czeczenami, tworząc sieć, która potrafi przejąć lokalny rynek w kilka tygodni. Przemytnicy z Ukrainy coraz częściej są zatrzymywani podczas akcji CBŚP i Straży Granicznej. W ostatnich miesiącach przejęto tony narkotyków, a także dziesiątki fałszywych dokumentów i zatrzymano osoby koordynujące przemyty ludzi i towarów. Skala zagrożenia jest tak duża, że polskie władze zmieniają prawo o ściganiu przestępczości zorganizowanej. Planowane są też nowe umowy z Ukrainą o wymianie informacji. Wszystko, by walka z mafią była skuteczniejsza. Choć mafijne napady i porwania są medialne, ich codzienna działalność jest sprytnie ukryta. Od windykacji po cyberprzestępczość, od handlu prostytucją po organizowanie przemytu przez zieloną granicę. Czasem za zniknięciem auta, nagłym napadem na lokalnego przedsiębiorcę czy nielegalnymi dokumentami stoją właśnie ukraińskie gangi. Na Ukrainie mafia to codzienność, zamknięte struktury, haracze od biznesu, porwania VIP-ów, kontrola nad basenem Morza Czarnego. Każda wojna, kryzys czy boom migracyjny tylko pomaga im rosnąć. Ich siła jest w bezwzględności i w tym, że potrafią budować ponadnarodowe sojusze. W Polsce nie ma wojny mafia polska kontra mafia Ukraina. Są wspólne interesy i podziały zysków. To historia, która wcale się nie kończy. Ukraińska mafia jest tu i teraz, coraz silniejsza, coraz trudniejsza do pokonania. To nie legendy z lat 90. To realność polskiego półświadka, spleciona z postsowiecką tradycją i nowoczesną przestępczością. I to właśnie ten świat czeka na następną odsłonę walki z organami ścigania, a także na opowieści, które warto opisać i pokazać dalej. Jeśli chcesz poznać konkretne historie porwań, napadów, przemytu czy fałszerstw, zostań na kanale, bo kolejna odsłona tej mafijnej gry jest już blisko.